Witam w kolejnym odcinku Szkoły Partyzantów. W tym odcinku przedstawimy śpiwór letni firmy Pajak. Ekstra lekki, jak nazwał go producent. O opakowaniu. Sam pokrowiec na śpiwór wykonany z gładkiej, śliskiego materiału wzmocnionego siatką ripstopową, z plotem ripstop. Posiada rączkę transportową do trzymania pokrowca z jednej strony, małą kieszonkę na schowanie jakichś małych rzeczy, powiem szczerze, może kartki, może długopisu, może czegokolwiek. Bardzo fajną zewnętrzną instrukcję obsługi samego śpiwora, czyli jego sposób prania, temperatura, czy można go prać, w czym i jak. Jego gramaturę, czyli widzimy tutaj, że jest ten śpiwór jest rozmiaru XL, przeznaczony na osobę do 2 metrów wzrostu. Objętość po spakowaniu około 5-6 litrów. Zgadza się, można go, tak jak wcześniej wspominałem, jeszcze mocniej skompresować. I masie całkowitej, wow, 850 gram. Dodatkowo mamy zakres temperatur, czyli temperatury, w jakich ten śpiwór się sprawdza. Jest to plus 18 stopni, to jest jego komfortowa, do plus 12 jest to jego temperatura komfortu, czyli gdzie się świetnie wyśpimy bez dodatkowego zabezpieczenia w krótkim rękawku, nawet majtkach. Następnie jest tak zwana tolerancyjna temperatura, czyli w tej temperaturze od plus 12 do plus 4 śpiwór ogrzeje nas, da nam dobry komfort, da nam komfort niezmarznięcia, nieziębnięcia, przy dodatkowym zabezpieczeniu wyśpimy się bez problemu i temperatura ekstremalna do od plus 4 stopni do 0 stopni, czyli to już jest taki, że nawet w dodatkowym ubraniu może być tam chłodno. Dodatkowo jest jeszcze opisane, z czego składa się sam śpiwór. Śpiwór mamy, tak jak tutaj napisano, z nylonu, ripstopu, to jest tkanina zewnętrzna, tkanina wewnętrzna i tutaj mamy jeszcze ocieplenie. Wszystko jest ładnie napisane, z czego i jak. Zajrzymy teraz do środka, otwieramy ściągacze. Ukazuje nam się, że śpiwór jest podwójnie zabezpieczony, ponieważ jest pierwszy ściągacz, drugi ściągacz, który otwiera nam dopiero dostęp do śpiwora. I śpiwór. I wyciągamy śpiwór. Mamy oczywiście specjalną szlufkę. Wyciągamy śpiwór. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy zaraz po wyjęciu śpiwora, jest to, że sznurek wewnętrznego ściągacza, pokrowca śpiwora, jest zarazem sznurkiem ściągającym kaptur śpiwora. Jest to fajne zastosowanie i sposób dla osób, które często gubią jakieś drobiazgi, właśnie jak pokrowce. Na pewno jest to przydatne przy opakowaniu nocnym, kiedy musisz szybko szukać jakby samego pokrowca. Dla mnie niestety jest to rozwiązanie niezbyt dobre. Ale przejdźmy teraz do samego śpiwora, który jest naprawdę bardzo fajny. Jak widzimy od razu mamy kaptur, który można rozłożyć jako poduszkę. Czyli można sobie tutaj podłożyć coś pod spód, zrobić sobie poduszkę, ładnie ukształtować, czy kurtkę, czy plecak, cokolwiek. Oczywiście możemy to też ściągnąć za pomocą ściągacza jako kaptur w chłodniejsze dni. O. Czyli robimy sobie tak zwany, to jest śpiwór typu mumia, więc jak sama nazwa wskazuje, możemy się ściągnąć na mumię, czyli praktycznie zostaje tylko sam owal twarzy. O. Przy mocnym ściągnięciu mamy sam owal twarzy. Ale świetnie się też można to złożyć, więc jest fajne. Można położyć sobie główkę i miękko się wyspać. Przejdźmy teraz dalej. Suwak śpiwora jest suwakiem dwudzielnym, zabezpieczonym przed rozpinaniem takim sprytnym rzepkiem i kawałkiem materiału. Wiadomo, jak osoba, która śpi, kręci się, często tak było, że gdyby tego nie było, prawda, śpiwór się otwiera, w końcu się okazuje, że jest cały otwarty.
Tutaj w tym przypadku nie będzie to miało miejsca. Mamy też, jest tutaj dwie strony rzepa łącząca i przyłączająca. Można go zawinąć w ten sposób, zostawić, żeby nie przeszkadzał, czy ewentualnie nie zadzierał się. Tutaj mamy kawałek materiału wszyty, który zabezpiecza naszą brodę, nasze ciało przed obcieraniem spowodowanym przez suwak. Suwak sam z siebie posiada dwie rączki do otwierania, jedną zewnętrzną na zamku, jedną zewnętrzną, drugą wewnętrzną. Otwieramy powoli suwak, jedziemy. Jak widzicie, ten śpiwór jest naprawdę długi. Przy końcu spotykamy drugą maszynkę, która pozwala nam otworzyć śpiwór od dołu i na przykład wyjąć nogi i przejść kawałek do innego miejsca. Jak i mamy tutaj kawałek materiału, który zabezpiecza przed wcinaniem się i dodatkowo rozrywaniem zbyt mocnym tego fragmentu. Suwak jest podzielny, więc można otworzyć go całkowicie. Ta przestrzeń jest przeznaczona na stopy, na nogi. Dla mniejszych osób, które by miały możliwość spania w tym plecaku, znaczy w tym śpiworze, można tutaj sobie coś wrzucić. W każdym razie tutaj nie ma suwaka, nie będzie problemu z przepustowością powietrza, z chłodzeniem, więc tutaj zawsze jest cieplej. Na końcu mamy dwie szlufki, które służą do wywieszenia naszego śpiworu w celu jego wywietrzenia lub jego wysuszenia. Jedną rzeczą, którą chciałem jeszcze zwrócić uwagę, jest to, że suwak w środku nie ma żadnego zabezpieczenia. Dla jednych jest to wada, dla innych jest to zaleta. Ja uważam, że akurat to nie jest wada. Pozwala to, na przykład nie wcina mi się materiał. Jest spokojnie, można go zapiąć, użytkować bez problemu. Jak widzimy, to jest wnętrze śpiwora. Wszystko jest wypełnione tą ociepliną w nylonowym materiale z plotem ripstop, tak samo jak i zewnętrzna część. Miłe dotyku, gładkie. I teraz tak, co mamy w środku? W środku mianowicie spotykamy coś takiego, co się nazywa kieszeń. Bardzo fajna sprawa w chłodniejsze dni, kiedy na przykład nasza komórka może paść, ponieważ bateria w zimne noce, powiedzmy sobie szczerze, szybciej się wyładowuje, szczególnie jest to niezabezpieczona bateria. Można włożyć do środka, włożyć sobie taką komórkę w kieszonkę. Ta komórka nie będzie nam nigdzie latać, nie będzie nam się przewalać w śpiworze, nie będziemy jej kopać, nie będziemy na niej spać. Ona będzie umiejscowiona w jednym miejscu na górnym pole jakby śpiwora. Bardzo fajna, pomysłowa rzecz. Powiem szczerze, osobiście pierwszy raz się spotkałem z kieszenią w śpiworze. Następnie mamy tutaj też metkę, na której jest opis wypełnienia śpiwora. Więc można sobie spokojnie przeczytać, co tutaj mamy, tak? Że mamy tutaj ETH, ekopolyethem, wysoko przypuszczalna włóknina formowana według najnowszych ekologicznych technologii itp. itp. Cały wykład krótki o tym, co mamy w środku. Jak widzimy, w środku też znajduje się metka. Gdyby ktoś zgubił oryginalny pokrowiec, jak bierzemy, z czego się składa. Bardzo fajna, pożyteczna rzecz. Telefon, adres do firmy. Gdybyśmy chcieli złożyć na przykład jakąś reklamację. Mam nadzieję, że to się nie zdarzy. Jest to, ponieważ wszystko jest mocno, porządnie wszystko jest mocno i bardzo porządnie jest zszyte. Wewnątrz mamy też dwie dodatkowe szlufki, które też mogą posłużyć do wywieszenia wywróconego śpiwora na drugą stronę. Powoli złożymy. O.
Zapniemy. Tak jak mówię, długi śpiwór, bardzo fajny. Lekki przede wszystkim, zajmujący bardzo mało miejsca. Ja osobiście nie spałem w tym śpiworze w temperaturach przekraczających nocnych, przekraczających 10 stopni. Aczkolwiek służy mi on jako wypełnienie do drugiego śpiwora letniego, więc zrobiłem sobie niejako dublowy śpiwór i powiem szczerze, że jest to bardzo fajny, ciepły śpiworek, w którym się bardzo sympatycznie śpi. Jego otulina, znaczy jego wykładzina wewnętrzna jest bardzo sympatyczna, bardzo miła dla ciała. Jedyną rzeczą, jaką mogę powiedzieć, to to, że temperatury, które są tutaj wskazane, niestety są troszeczkę zawyżone i tak naprawdę ekstremalna temperatura dla tego śpiwora nie sięga 0 stopni, ale stopnie 2 maksymalnie. Obawiam się, że przy 0 stopni ktoś, kto by był w tym śpiworze i nawet by był ubrany, mógłby odczuć bardzo duży dyskomfort i mógłby nawet zmarznąć. Na tym chciałbym zakończyć kolejny odcinek Szkoły Partyzantów poświęcony śpiworowi Extra Light firmy Pajak. Zapraszam do oglądania kolejnych naszych filmów, recenzji. Zapraszam do klikania I like it na YouTubie, do oglądania, polecania naszych filmów znajomym i do zobaczenia.